tym odcinku zapraszamy Was na niesamowitą przejażdżkę skuterem prosto na posterunek policji, przepiękny widok ze świątyni Doi Sudep oraz wciąż nieodkrytą perłę Chiang Mai, czyli ogrody Dantewada. Dojechaliśmy właśnie do drugiego przystanku dzisiaj, czyli do takiej kawiarni, też w miejscu, gdzie są wodospady, jakoś to tak podobno fajnie jest zrobione. Dantewada. Dantewada się nazywa. Dantewada. Znalazłam to przez internet, niewiele osób podobno tutaj dociera, bo to jest dosyć daleko od Chiang Mai. To jest tak naprawdę taki park trochę, w środku restauracja, kawiarnia i wejście kosztuje 80 batów, czyli około tak 8-9 zł. Tu napisane, że ten wodospad, który został zrobiony przez człowieka, jest sztuczny, ale jest uważany za najpiękniejszy w Tajlandii. To w ogóle nie jest jeden wodospad, ale to jest cały kompleks. Możecie tutaj podziwiać w pewnym sensie zróżnicowaną tajską przyrodę w jednym miejscu. Naprawdę jest to interesujące. Tam Fajne, gdzieś, a widzimy tutaj jakieś są ogrody strzałki. botaniczne. O, ta stara farma. Ale ktoś miał zabawę z hobby takie, stworzę sobie wodospad. I ogród botaniczny, bo to jest prywatne. No. Fajny pomysł, tylko daleko. Ciężko by było tutaj dojechać bez skuterka albo bez jakiegoś tuk-tuka. Jest naprawdę chłodno, to jest zajebiste. Na miejscu też znajdziecie owieczki, Kuski to są. kozy. A jakie ma zasikane też. Też jest jakiś wodospad, zobacz. Ciekawe, czy tam można wejść na górę. Chodzą sobie kurczaki, a zobacz jakie owłosione. O, papugi są, zobacz. Jest nawet miejsce, gdzie możecie się z królikami pobawić. Hello, krumisiu. Patrz, przybiegł do ciebie. No nie mam jedzenia, no nie mam. Hello. Pani próbuje złapać królika. No, nawet jej wyszło. Wszystkie króliki uciekają. Ogólnie to bardzo ładnie tutaj jest. Te ogrody, kwiatki, wodospady, bardzo fajnie. Polecamy mega. No dojazd nie jest najłatwiejszy, dlatego też tutaj jest bardzo mało turystów. Łącznie z nami może jest 10 osób, także naprawdę nie ma dużo. A teren jest spory i właśnie jedziemy jeszcze przetestować tą restaurację, kawiarnię. Zobaczymy, czy mają dobre jedzonko albo kawusie. Chodzą w kółko jak na spacerniaku, na wybiegu. Ogólnie to tu dbają bardzo, żeby ludzie się też komfortowo czuli i jest dużo chłodniej niż poza tym całym ośrodkiem, tym parkiem. A to też ze względu na te natryski, które tutaj lecą z każdego drzewa i ogólnie jest tak dużo zieleni, że jest dużo chłodniej, więc miejsce jest naprawdę przyjemne na taki odpoczynek też od tego gorąca, który tutaj cały czas jest. Zamówiliśmy sobie jakieś tradycyjne tajskie kawy. Zaraz zobaczymy, jak to będzie smakować. Przejdziemy sobie, może tam usiądziemy. Jest w ogóle bardzo dużo też miejsc takich jedzeniowych, z tego co widać, ale jest pozamykana większość, pewnie ze względu na godzinę, bo jesteśmy tu w sumie godzinę przed zamknięciem. Zamówiliśmy kawę tajską na wynos. To, w jaki sposób została podana, świadczy o tym, jak smakuje. To smakuje źle. W sensie nie jest to kawa w żaden sposób robiona ekspresowo, tylko w pewnym stopniu przelewowo. Wiesz, co mi to przypomina? Co? Sorry, że się wtrącam, ale pamiętasz tą kawę w Serbii, co zamówiłeś sobie, tą serbską kawę? Tak, no. To jest taki sam vibe. Kawa jest taka dosyć średnia tutaj, w Tajlandii. Jeżeli mówimy o tajskiej kawie.
danie za 95 batów. Około 10-11 zł. W restauracji fajnie, bardzo drogi pad thai, naprawdę. Ale dania są z torebki, znaczy te dodatki, masakra. Trochę wstyd. Ale przynajmniej dużo mięsa. Ja się nie dziwię, że moje było droższe, bo to jest chyba połowa całego kurczaka, także przynajmniej się najem już na cały dzień, jak tam twój pad thai. No nie ma. Daleko do takiego pad thaia, który jedliśmy na Khao San. Tam był najlepszy pad thai, o dziwo. To prawda, a najdroższy też. I najdroższy, ale faktycznie był przekot. A po drodze jest normalnie A330, stoi prawdziwy, pusty, po prostu można wejść do środka chyba nawet. Tam jest jakiś hotel i jest odwrócony dom, którego nie widać, ale może zaraz będzie widać. Dzisiejszy dzień zaczął się źle. Bardzo źle. Mieliśmy wynajęty motor do godziny 13:00. No niestety, jak się okazało, słuchajcie, zaspaliśmy, obudziliśmy się o 12:00. No i dowiedzieliśmy się, że można przedłużyć za około tam 50 batów za godzinę. Spoko. Jak dojdziemy do 4, no to będziemy musieli zapłacić około 200 za cały dzień już. No to jest okej. Jedziemy. No i hac. Policja. No i co z tą policją? Zatrzymała nas. I się pytają, czy mamy prawo jazdy. No to my palimy głupa, że mamy, no przecież. No bo mam prawo jazdy. nie mamy, bo nie wyrobiliśmy międzynarodowego przed wyjazdem, bo Właśnie. To miało być międzynarodowe prawo jazdy. No i dostaliśmy mandat w wysokości 50 zł 500 batów, więc na 3 dni. szczerze, właśnie, to jest najlepsze. Cena, nie to masz jest cena za prawo jazdy na 3 dni tak Tak, naprawdę, to nie jest mandat. cena za prawo jazdy na 3 dni, nie mandat, bo nie przekroczyliśmy żadnych uprawnień, jechaliśmy dobrze, mieliśmy wszystkie kaski i się okazało, że, że kupujesz za 50 zł prawo jazdy na 3 dni, bo nie masz, ale 3 dni możesz jeździć z tym mandatem, a w Wietnamie raz płacisz i pojeździsz cały miesiąc. Czeka nas jeszcze wycieczka do komisariatu, żeby opłacić mandat. Tak się zaczął dzisiaj dzień, a dzisiaj zwiedzamy świątynię. Właśnie już przeszliśmy połowę schodów pięknych. To są smocze jakieś schody. Jak ona się nazywa? Coś tam Doi Sutep. Doi czy jakoś Sutep. tak. Generalnie to jest świątynia położona w górach i policja zawsze stoi, jak wczoraj jechaliśmy gdzie indziej, takich mniej turystycznych miejsc, to oni tam nie stoją. Oni zawsze stoją tam, gdzie może być najwięcej turystów i łapali każdego turystę. Każdego. Więc po prostu taką wędkę zapuścili na nich, bo ludzie niestety nie wiedzą, nie są gotowi, nie są przygotowani. Dzisiaj jeszcze jest ciekawą informacją jest to, że jest taki smog dzisiaj w Chiang Mai, że podobno to jest 7. miasto na świecie. W końcu czujemy się jak w domu, w Polsce, nie? I znowu zaczęły mi się ciągnięcia nosem takie. Znowu mam katar taki dziwny. Może ja mam uczulenie na smog. Nie lubię schodów. To trzeba ćwiczyć. Słuchajcie, jak przyjeżdżacie do świątyni Doi Sutep, to musicie najpierw sprawdzić pogodę i czy nie ma super smogu. Bo w tym momencie Chiang Mai jest, tak jak wspomniałem, 7. miejscem na ziemi. Miastem, który jest najbardziej zaczyszczony. Czyli w sumie w zasadzie czujemy się jak w Krakowie w Polsce. Widok jest O taki, nieziemski. słuchajcie, możecie się spodziewać przepięknych widoków, rozpościerających się krajobrazów. Szkoda, że my tego też nie dostrzegamy. Miałem dzisiaj latać dronem tutaj, ale myślę, że to jest bezcelowe, ponieważ no nic nie zobaczę, no Masakra. nic. A świątynia jest w renowacji i o tam. Ledwo widać cokolwiek, jakiś zarys gór, a tam dalej, tam to już w ogóle nic. Kompletnie nic. To jest, Widać jest smog. niesamowite. Się zastanawiałam, skąd ja mam ten kaszel tutaj cały czas, a to po prostu wróciłam do domu. Narzekaj na Polskę, Grażyna. Ja nie narzekam na Polskę, tylko narzekam na smog w Polsce. To Jeździłam się nazywa mgła, wielokrotnie. nie znasz się, to Nie, się nazywa To mgła. jest smog. No właśnie Mgła. u nas mgły jest coraz mniej, Mgła. jest coraz więcej tego. Mgła. Tak, jasne. Mów po polsku, To też mgła. jest mgła. To jest smog akurat, bo jest szary, u nas jest to białe. Tak, oczywiście. Delikatna rosa i delikatna para wodna z pięknej, cieplutkiej Wisły i czyściutkiej. Tak, no i później się tylko dusisz tą parą. Ale tam. Z tym miejscem wiąże się pewna legenda. Mianowicie wyobraźmy sobie sytuację, nie wiem czy to jest król, czy nie, ale wyobraźmy sobie, że jest. Siedzi na tronie, obok ma doradcę, to jest sala tronowa, czerwony dywan, piękne ściany, piękna aranżacja Pałacu Królewskiego. Przychodzi taki mnich, który miał sen. Wyobraźcie sobie, miał kiedyś taki sen, że musi udać się na pewien szczyt, pewne miejsce,
którym znajdzie jakieś relikwie pewnego, okazało się, Buddy. No znalazł tą kość, przyniósł ją do króla, tak, do tego, przynosi tą relikwię, kładzie królowi i akurat okazało się, że ta relikwia w tym momencie, jak przyniósł to królowi, nie miała żadnych supermocy, a wcześniej w ogóle świeciła, w ogóle jakoś miała jakieś super, jakie ona tam miała moce? Jakieś Znikała i się przenosiła z miejsca na miejsce. Tak, no. że mogła się replikować w ogóle, więc była taka, no, super relikwia. No ale ten król powiedział, że on nie widzi w tym nic specjalnego, może sobie on ją zatrzymać. No i usłyszał o tym drugi król. Przynoście mi tą relikwię, ja to wiem. No i ona się sama przełamała. No i w tym czasie jedną relikwię ukryli, zbudowali na niej świątynię, a drugą dali słoniowi. Pewnemu białemu słoniowi, który był jakiś takim króla super słoniem. Ten słoń, wchodząc na tą górę, zatrąbił 3 razy i umarł. No i król stwierdził, że tutaj musi być świątynia. I jest ta świątynia, właśnie w niej jesteśmy. Cała legenda tego miejsca. A tego słonia puścili wolno, tak by the way, Tak. więc on sobie tutaj przyszedł po prostu. Wybrał sobie to miejsce sam siebie. Ciekawe, czy jest jakiś pomnik tego słonia tutaj. Ja na razie nie była widziałem. kilka Ale słoni jest dużo było. tu słoni, ale nie ma takiego pomnika wielkiego, białego słonia, który 3 razy trąbi i umiera. No No to bo nie są małe to, słoiki. wiesz, on się tylko poświęcił, to... No to myślę, że pomnik mu się należy. Świątynia właśnie przez to nazywa się świątynią świętego reliktu Buddy na górze Doi Sutep. Ludzie ją nazywają Doi Sutep, ale tak naprawdę tylko góra się tak nazywa. W każdym razie wejście do tej świątyni kosztuje 30 batów za osobę. Ciężko jest dosyć tutaj dojechać, ale można wziąć sobie skuterek. I kupić sobie prawo jazdy u policjantów. Tak, albo takim wieloosobowym tuk-tukiem tutaj dojechać, nie wiem jak to się nazywa. To jest trochę inaczej niż w Bangkoku. W każdym razie też jeśli chodzi o te świątynie w Tajlandii, to w większości trzeba mieć zakryte kolana. O, właśnie chciałam to pokazać. Ja mam luźne gadki, za duże XL, więc... Tak, mam zakryte ogólnie kolana. na chłopów tak nie zwracają uwagi. Jak ale nie zwracają? nie zwracają. Ten urok osobisty, Daniel to ma wiesz. skryte kolana i wchodzi wszędzie bez problemu. A mnie wszędzie tam łapią, że coś nie tak. Musiałam takieckę w Kambodży kupić i się przydała już wielokrotnie. W każdym razie w większości tych świątyń tutaj, tych takich najważniejszych, taką kiecę można sobie wypożyczyć. Daje się tylko depozyt. Ogólnie jest bardzo zacisznie, przyjemnie, relaksująco. Czuć te świeże powietrze otaczające nas, oczywiście ten smog. No i jest fajnie. Mi się bardziej podobały tamte wczorajsze atrakcje, szczerze mówiąc. Ale to głównie dlatego, że tutaj miał być super widok, a go po prostu nie ma, bo jest zesmoglony. Ogólnie bardzo dużo ludzi tu przychodzi się modlić i oddawać hołd. Naprawdę jakiś to widać, że to jest jeden z świętszych miejsc w tym Chiang Mai. Jest nawet też ten zielony Budda tutaj. Wygląda to nieźle, ale dalej nie widzę tego słonia. Kurde, słoń się poświęcił, żeby to miejsce wskazać na świątynię, a dalej nie wybudowali mu pomnika? Mówiłam Ci, słoń w tej historii po prostu był najmniej ważny. Co z tego, że on musiał tutaj wejść i umrzeć? To się nie liczy. Ciekawe, jak postrzegają tych wszystkich mnichów tutaj w tej Tajlandii. Myślą nad uduchowieniem samego siebie. Myślę, że oni są inaczej tutaj postrzegani, bo to jest zupełnie inny typ religii. Podobno w Kambodży jest taka historia, że mnisi nie muszą wstąpić do zakonu, ale przyjmuje się, że dobrze by było, gdyby wstąpili. Tak jak do wojska, to oni do zakonu wstępują. Mogą się uduchowić, nie? Tak, To jest żeby ciekawe. poczuli tego ducha Buddy. Tylko darczyńcy świątyni się liczą, a słoń to gdzie jest? 5000 batów ktoś dał. A tutaj ktoś $1000. No nieźle. Nie wiem, czy widzieliście wcześniej zdjęcie króla, ale to właśnie jest król. Rama X, tak samo jest on obecny na banknotach. Wszystkich banknotach. Czy jednak jest biały słoń? O tutaj, ale w porównaniu z tym, co do jego rozmiarów, to ten słoń jest mini. Ale to o nim jest ta legenda. W mitologii hinduistycznej wyróżniamy 2 stwory. Pierwszy stwór to jest Garuda, widoczny tam, czyli ten człowiek o szponach i kłach ptaka. I drugie stworzenie, które jest tutaj, zauważycie, to nie jest smok, to są nagini. Nagini, czyli wodne potwory, wodne stwory, które w pewnym sensie też w wierzeniach jakichś tam hinduistycznych są odpowiedzialne za dobrobyt oraz fortunę w pewnym sensie. Ale Garudy i nagini od zawsze są
swoimi największymi wrogami i zawsze ze sobą walczą. A właśnie w stylach i khmerskich w ogóle i tajskich bardzo dużo jest tutaj tych nagów na dachach, bardzo dużo w ogóle jest tego wszystkiego w ich tej architekturze. A teraz wychodzimy już ze świątyni i liczymy schody, zobaczymy ile jest do samego dnia. Jak na razie jest 16. 99, 100, 101, 102, 104, 303 schody. Ile naliczyłaś? Zgubiłam się po drodze i nie chciałam tobie przeszkadzać, więc siedziałam cicho. Aha. Po niezbyt udanej wizycie w świątyni zmierzamy teraz na komisariat, żeby opłacić nasze 3-dniowe prawo jazdy. No to cóż, jesteśmy przed wizytą w komisariacie. Mamy taki bilet, a to jest ten znak tajski, to jest ta garuda. Traffic Ticket Issued. Nawet nie ma numeru paszportu. Czy nie ma tego złego, dostajecie nawet wodę w gratisie, jak już płacicie ten mandat, więc nie jest tak źle. 50 zł za prawo jazdy na 3 dni, plus woda w gratisie. Po prostu to jest zwyczajne kupowanie sobie prawa jazdy na 3 dni. Myślę, że jakbyście przyszli tutaj bez mandatu, powiedzieli, że chcecie prawo jazdy, to by wam dali po prostu na 3 dni. Przyjście mandat, że niby płaciliście i tyle, nie? Paulina z okazji Dnia Kobiet wybiera sobie wszystko co chce. Powiedziałem, że cały sklep wolny, co chcesz. Co tam już masz? Kanapka i cukierki. Na razie tanio idzie. Jakieś proszki może by sobie wybierze. Kto wie, oglądajcie dalej. Wyszliśmy z hotelu i gdzie normalnie jest ulica pusta, totalnie pusta, nic tutaj się nie dzieje. Tak dzisiaj rozłożył się wielki targ. Ulica jest zamknięta chyba dla samochodów i dla skuterków. A tak to jest, jak wychodzicie i śpicie do 15. Tak, ale targ jest dopiero od 17, także dopiero oni się tutaj rozkładają. Słuchajcie, palenie i picie jest niedozwolone. Za palenie jest 5000 batów kary i za picie możecie, słuchajcie, skończyć do 6 miesięcy w więzieniu. No i zrobiła się teraz masa ludzi na tej naszej ulicy. W ogóle to jest takie abstrakcyjne trochę, że Można pójść do domu. no w środku tygodnia zupełnie nic się tutaj nie dzieje. Ta ulica jest pusta, jeżdżą sobie samochody, skutery, a teraz nie da się przejść praktycznie i są same stoiska ze wszystkim. Wszystko to można kupić. I są Zobacz, naprawdę... ale zdzierają. Pamiętacie ile było na czatu-czaku? Nie? Pamiętacie ceny? 150. 100. Za spódnicę było 100. 180. Okej. Niedzielny targ w Chiang Mai jest to jeden z największych na świecie targów weekendowych i właśnie się na niego udajemy. No i wczoraj byliśmy na sobotnim markecie, który był zaraz naprzeciwko naszego hostelu, a dzisiaj jesteśmy na niedzielnym markecie, który jest w samym centrum, na Starym Mieście, tak naprawdę obok tych wszystkich świątyń tutaj, w których byliśmy. No i też wygląda bardzo fajnie, jest bardzo podobny do tego sobotniego. Zobaczymy, czy czymś się różni, bo tak wczoraj rozkminialiśmy, czy to są te same stoiska, które się rozkładają w sobotę obok nas, Szersza jest a droga. niedzielę tutaj. Postanowiliśmy wymienić naszego dziobaka na słonia, odwróć tu się, bo jest dużo większy i wydaje się bardzo solidny i może nam wejść jako bagaż podręczny, więc stwierdziliśmy, że to będzie dobry pomysł, więc mamy teraz nowy plecak ze słoniem za 180 batów, czyli jakieś 20 zł, więc nie jest źle. Jak się nie rozpadnie, to będzie git. Ten cały market to jest nie tylko na jednej ulicy, ale w sumie na wielu ulic i nawet rozdają mapki, tutaj jest informacja, gdzie co dostać. Ten market ma tyle wspólnego z Tajlandią, tyle co tajscy ludzie są tutaj sprzedawcami, a reszta jest dla turystów. Powiem wam, że przyjechanie z Chin do Tajlandii jest bardzo korzystne, ponieważ tym razem jak ktoś was pchnie albo będzie chciał po prostu was przesunąć, to już nie zwracacie uwagi, po prostu walicie go z bara, bo w Chinach to każdy się wali z bara i nikt nie ma za to za złe, więc... Dzisiaj jedziemy dalej do Chiang Rai.
Wsiedliśmy do tej czerwonej czego? Dużego tuk-tuka, taksówki. I nas wywiózł, nie tu gdzie chcieliśmy tak naprawdę, no ale stąd też odjeżdża, więc może git. Zobaczymy, czy stąd odjeżdża jeszcze. No jeżdżą tutaj te autobusy, więc myślę, że tak. Żeby nie było tak pięknie, nasz nowy dziobak się już pruje. Tak, więc trzeba będzie go przeszyć. Zobaczymy, co z niego będzie. Tam mamy nasz autobus, znaczy w zasadzie nie ten dokładnie, ale z tamtego miejsca będzie odjeżdżać. Tak wygląda dworzec. Zapłaciliśmy 196 za jedną osobę. Tak wyglądają busy, którymi będziemy jechać, bo to jest ten Green Bus. To jest firma, która obsługuje busy w całej Tajlandii. No wygląda to dosyć staro, nie powiem, że nie. Ganesha sobie leżący. Kurde, Ganesha to w ogóle jest z hinduizmu. To oni mają bardzo tutaj mocno wymieszany ten styl hinduistyczny z buddystycznym. Bardzo cienka jest granica. Bo to jest bus odjeżdżający o 12, mamy 12:45, więc one bardzo często kursują. Tak wygląda ławka poczekalna.